No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że odpocząłeś i fizycznie, i mentalnie od krypto i od wykresów. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas z rodziną, wszyscy zadowoleni z prezentów, a teraz lecimy z update'em krypto. Konkretnie porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło z Trust Wallet. Porozmawiamy sobie również o manipulacjach na Polymarket, o nowościach na rynku. Będzie trochę airdropów, więc będzie super fajnie i przyjemnie, a teraz tradycyjnie zapraszam Cię na intro. Dobra, więc zaczniemy sobie od Dropstep, Total Market Cap lekko ponad 3 tryliony, Fear and Greed Index tutaj niezmiennie już od kilku tygodni, cały czas się wahamy na tym poziomie 25, 27, 28 dzisiaj akurat mamy. Dominacja Bitcoina również praktycznie bezzmiennie, ponieważ ostatnio mieliśmy 59, teraz mamy 58,5. Bitcoin poniżej 90 tysięcy dolarów, Ethereum poniżej 3000 dolarów, czasami jest lekko wyżej, czasami lekko niżej, taki chop market, powiedziałbym, że to jest market kraba. Po prostu idziemy bokiem. Za dużych wzrostów tutaj nie ma. Widziałem, że Night trochę tutaj się obudził, ten CC, XDC i za dużych spadków również nie ma. Minus 4% na juni, ale tam były ostatnio dość duże wzrosty. Tutaj NIR prawie minus 4%. Atom cały czas trzyma cenę $2. Ostatnio próbowałem go shortować, ale idzie cały czas bokiem. Po prostu wolałem to zamknąć. Za to jeśli wejdziemy tutaj na aktualności, to możemy zobaczyć, że mieliśmy dwa airdropy do odebrania. Konkretnie był to RTX i Espresso. Tutaj polecam sobie to sprawdzić, ponieważ ja zakwalifikowałem się na kilku portfelach, zupełnie nie wiem w jaki sposób. I również mamy airdrop od Genshin, jednak tutaj trzeba było być aktywnym na Kaito, na social mediach, na Discordzie i również robić ich testnet. Finansowanie Genshin to jest 66 milionów, finansowanie Espresso to jest 60 milionów, a finansowanie RTX-a 7 milionów. No ten RTX mnie trochę rozczarował, szczerze mówiąc, ale o tym powiedziałem więcej na wcześniejszym materiale o farmingu na Solanie. Dobra, i lecimy z nowościami. W sumie to mam tutaj dla Was taką ciekawostkę. To jest top 10 dApsów według TVL z roku 2021 i 2025. Na pierwszym miejscu utrzymuje się Aave, wcześniej 26 miliardów dolarów, w tym momencie 54 miliardy dolarów, ale cały czas trzyma miejsce pierwsze. W 2021 mieliśmy tutaj Curve Finance, który dostarczał płynność do stablecoinów, 22 miliardy. Teraz duże miejsce zajęły tutaj liquid stakingi i restakingi. Mamy Lido, mamy Egin, mamy WBETH, mamy również EtherFi i mamy Babylona. Wcześniej to było dużo właśnie DEX-ów, protokołów lendingowych, yieldy, nawet pojawił się tutaj Hex. Pozdrawiamy Heksykian. A w tym roku mamy właśnie najwięcej lendingu i restakingu. Także widać, że rynek dojrzewa i bardziej idzie w te bardziej stabilne, bardziej bezpieczne opcje, jeśli chodzi o DeFi. No i co tam ostatnio się wydarzyło na tym Trust Wallet? Generalnie pokazała się aktualizacja do wtyczki na Chrome, która miała w sobie felerny kod. Napisałem o tym na Xie, gdzie retweetowałem post, gdzie był pokazany ten konkretny kod, który wysyłał seedy na adres strony, która została postawiona dzień wcześniej. Więc po prostu gdy zrobiliście aktualizację wtyczki Trust Wallet, to haker otrzymywał wasze seedy, przez co mógł się zalogować po prostu na wasz portfel i wysłać do siebie wasze środki. Skradzionych konkretnie zostało prawie 7 milionów dolarów, z czego 4,25 zostało wysłane na różne ceksy. Tutaj akurat piszę post o tej całej sprawie, więc środki zostały wysłane na Change Now, Fix Float, KuCoin i HTX. Mam nadzieję, że namierzą tego gościa. Jednak CZ powiedział, że środki zostaną zwrócone. Dawno temu Binance po prostu kupił Trust Wallet. Zresztą oni chyba nawet byli inkubowani przez Binance Labs. Kiedyś, teraz Easy Labs. Więc oni pokryją wszystkie straty.
Konkretnie wydarzyło się to 24 grudnia, wtedy gdy nikt by się tego nie spodziewał, no a wystarczyło otworzyć po prostu swój komputer i zrobić aktualizację wtyczek i wasze środki po prostu wyparowały. Nie był to błąd użytkowników, tutaj po prostu zawiodło oprogramowanie, którego kod został wrzucony do internetu i nie został on konkretnie sprawdzony. Więc jeśli trzymacie jakieś środki, większe środki na hot walletach, to zalecałbym transfer tych środków na portfel sprzętowy. I to nie jest ważne, czy Ledger, czy Trezor, czy Keystone, tak jak ja używam. Każdy ma tam swoje jakieś upodobania, ale jednak portfel sprzętowy to w tym momencie jest must have. Jednak Trust Wallet moim zdaniem stracił swoje zaufanie. Nawet jeśli oddadzą te środki, to wątpię, żeby użytkownicy go dalej używali po prostu. Dobra, i lecimy dalej, a kolejnym tematem są stablecoiny na Solanie, które nie są aż tak bardzo stabilne. Chodzi mi konkretnie o USX, który jest stablecoinem od Solstify. Tak jak widać na wykresie, miał tutaj DPEG do praktycznie 10 centów. Po bardzo krótkim czasie odzyskali swój PEG, czyli jeden USX kosztował $1. Jednak jeśli farmiliście jakiś DeFi używając tego stablecoina, to bardzo możliwe, że wasza pozycja została po prostu zlikwidowana. Solstify ostatnio miało swoje ICO, które nie za bardzo dobrze im poszło. No i w ciągu weekendu była dość niska płynność. Do tego były święta, mało ludzi tradowało, był po prostu mały ruch. No i to nie był żaden hack, to nie był żaden scam. Po prostu ktoś chciał się pozbyć dużej ilości stablecoinów USX, a order book nie był na tyle głęboki, żeby mógł utrzymać płynność. Więc na to trzeba brać poprawkę. Uważajcie na stablecoiny z małą płynnością, z małym zabezpieczeniem. Tutaj jest fajny screen, możecie zobaczyć, jak to wyglądało. I później lekka odbitka. Kolejna sprawa, trochę przykra. Pewnie znacie DappRadar, jest to narzędzie analityczne, które dostarcza wiele danych na temat aplikacji zdecentralizowanych. Po 7 latach kończy swoją działalność. I była to naprawdę super aplikacja, z której korzystałem bardzo często, jednak nie zarabiają na tyle, żeby mogli się utrzymać. Mieli oni również swój własny token, Radar, którego otrzymałem airdrop, mam nadzieję, że Wy również, i stwierdzili, że jednak muszą zakończyć swoją działalność. Jeśli nie znasz DappRadar, to polecam sobie sprawdzić. Można było tutaj zobaczyć na przykład, jak wiele użytkowników gra w konkretne gry lub używa konkretnych aplikacji. Był tutaj również portfolio tracker, były tutaj różne questy, sezony i naprawdę dostarczał wielu wartościowych informacji. Niestety kończą swoją działalność. Dobrze, i teraz przechodzimy do kolejnego gorącego tematu, jakim jest Polymarket, czyli narzędzie do obstawiania przeróżnych wydarzeń sportowych, wydarzeń w świecie realnym, że tak powiem. I od jakiegoś czasu obserwuję tutaj przeróżne manipulacje. Mamy tutaj dość sporo insiderów, którzy potrafią manipulować, którzy wykorzystują dane, których nie ma nikt inny, a do tego zajęli się tym teraz programiści. I tutaj mamy właśnie ciekawy post o tym, jak zostaje to wykorzystywane. Polymarket akurat jest zablokowany w Polsce ze względu na to, że został zakwalifikowany jako hazard. Pomimo tego, że jest to takie kasyno, to musicie wiedzieć, że również w kasynach są ludzie, którzy potrafią liczyć karty, i zwykle są oni zbanowani właśnie w tym kasynie. Programiści wdrażają boty, które co sekundę skanują rynki, szukając błędnie wycenionych prawdopodobieństw, zerwanych korelacji i strukturalnych nieaktywności, na które ludzie po prostu nie są w stanie zareagować wystarczająco szybko. I takich przypadków jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj w podwieszonym poście jest konto bota arbitrażowego, które zarobiło $250 000 w ciągu jednego miesiąca. Kolejny arbitrażysta zarobił $500 000 w ciągu jednego miesiąca. Tutaj następny już $1 milion. Nie wiem, czy oglądacie seriale. Chodzi konkretnie o Stranger Things, gdzie podobno w 5. sezonie ma zginąć jedna osoba. No i ludzie bardzo mocno się o to zakładają i jeden gościu postawił $34 000 na
śmierć Eleven, czyli 11 tej dziewczyny. Nie wiem, jak w tym momencie wyglądają te zakłady, bo to się bardzo szybko zmienia, ale na samym początku, gdy ten zakład został otwarty, chwilę potem właśnie ten użytkownik stworzył swoje konto, dodał tego beta, później dodatkowo dla Distraction, czyli dla takiej zmyłki, dodał kolejnego beta za $500 na hokej. Tutaj mamy przykład kolejnego inside tradingu. Zakład był o to, czy MrBeast, czyli największy youtuber na świecie, zmieni swoje zdjęcie profilowe na Xie. No i zobaczcie, co tutaj się stało z wykresem i finalnie właśnie MrBeast zmienił swoją profilówkę. Tutaj mamy kolejną manipulację, niestety nieudaną, jednak ktoś z bardzo głęboką kieszenią próbował zmanipulować FDV na tokenie Kodak. Konkretnie zakładał się o to, czy FDV osiągnie poziom ponad $50 milionów jeden dzień po lunchu i próbował tutaj spompować cenę. Jednak po tak dużej pompie również pojawiła się bardzo duża sprzedaż i bet jednak mu nie wyszedł. Ja na Polymarkecie akurat nie gram, ale jeśli jesteście zainteresowani, to mam tutaj dla Was fajne 3 narzędzia, konkretnie do alertów, Nevua Market do alertów i watchlist, Stand.trade to jest taki trading terminal i możecie tutaj tworzyć również listy insiderów i ostatni Prediction Folio. Tutaj akurat możecie zbierać dane, skanować traderów i macie również różne analizy rynku. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i że airdrop od Polymarket również Was srogo wynagrodzi. Nie wiem, czy pamiętacie ostatnią dramę na MEX, gdzie fundusze użytkownika White Whale, czyli $3 miliony konkretnie, zostały zablokowane właśnie przez MEX. Podejrzewali go tutaj, że używał różnych botów i jakichś niedozwolonych urządzeń, narzędzi. Jednak po dłuższej walce MEX przyznał się do błędu, odblokowali mu te środki, z czego on część środków rozdał, a społeczność stworzyła meme coina na Solanie na jego cześć. White Whale przejął kontrolę nad tym projektem, zablokował $100,000 w płynności i dał info dla hodlerów tego projektu o różnych nagrodach, czyli tak zwane Diamond Hands Strategy. Po czym ten meme coin wystrzelił na $50 milionów. Tutaj możecie sobie zobaczyć jego wykres. No wygląda to po prostu bardzo memicznie, że tak powiem. Z tego co widziałem, to ludzie, którzy wchodzili na samym początku w ten token, zarobili ponad 93,000%. To jest po prostu mind blowing. Osobiście nie chciałbym, żeby sezon na meme coiny wrócił, jednak potrzebujemy takich historii właśnie do tego, żeby retail z powrotem zainteresował się rynkiem krypto. Dobrze, teraz lecimy z airdropami. Mamy tutaj airdrop od Brev. Uwaga, bo strona do claimu otwarta jest tylko do 3 stycznia, więc lepiej się pośpieszyć, jeśli używaliście Kaito, jeśli byliście w tym projekcie aktywni na przykład na Discord lub na X, lub jeśli macie jakąś historię on-chain, to warto jest sobie to sprawdzić. Tak jak widać, ten airdrop akurat nie dla mnie. Kolejnym airdropem, tak jak już wspominałem, jest airdrop AI od Gensyn. Tutaj jeśli braliście udział w ICO, to bardzo możliwe, że również macie jakąś alokację, a poza tym działanie na testnecie. A jeśli chodzi o testnety, to wracamy do ARK Testnet. ARK Network jest to sieć dla stablecoinów, która jest sponsorowana przez Circle. I tutaj mamy takiego perpdexa również ze swapem. Lending jeszcze nie jest dostępny, będzie można tutaj odpalać własne meme coiny. Już można to sobie powoli testować, stawiać pulę płynności. Można tutaj z kranika odebrać 100 USDC i polecam to sobie zrobić, ponieważ żeby postawić jakiś zakład na perpie potrzeba minimum dyszkę. No i tak jak widać, ja mam tutaj już tylko jedną pozycję, jedna chyba została zlikwidowana. Jest to bardzo proste, tutaj wybieramy po prostu parę. Powiedzmy, że sobie postawimy jakiegoś longa na Bitcoinie. Mamy tutaj dźwignię X10. Tak jak mówiłem, minimum $10. W tym momencie zrobimy sobie 11.
dajemy long BTC, bierzemy to po markecie. Jeśli cena spadnie do $83, wtedy nas zlikwiduje. Podpisujemy, zatwierdzamy, potwierdzamy to na naszym portfelu, ale laga tutaj poszła. Możliwe, że to jest właśnie dobry moment do otwarcia longa, chociaż to nie jest porada inwestycyjna. Sprawdźmy sobie, czy możemy odpalić jakiegoś meme coina. Launch meme. Dobra, więc dodajemy tutaj token name. Mój będzie się nazywał Michu. Ticker to będzie MICH. Dodajemy jakiś opis, jak i również grafikę. Ona akurat już się wgrywa. No coś zamula ten internet, jeśli chodzi o wgrywanie tej grafiki. Jestem cały czas w tym momencie w Wietnamie, w Ho Chi Minh. Trochę nam się tutaj przedłużył pobyt, chociaż w sumie to już powinniśmy być od 2 tygodni w Tajlandii, ale nie ma tego złego. Więc to są w sumie wszystkie rzeczy, które powinniście wypełnić tutaj, żeby wylaunchować sobie tego meme coina. No i później tutaj powinien się pojawić jakiś zielony przycisk, a cała ta akcja będzie nas kosztować 5 USDC, które otrzymamy z kranika. Żeby korzystać z kranika w ogóle to musicie wejść na ich Discord i się tam zweryfikować. A jest to super łatwe i przyjemne. A teraz kącik reklamowy. Partnerem kanału jest aplikacja Zen, zen.com, czyli procesor płatności, neobanking. Bardzo wygodna aplikacja, dzięki której możecie uzyskać dodatkową gwarancję na sprzęty elektroniczne. Mają oni tutaj bardzo korzystną wymianę walut, jak i również wpłaty na różne giełdy scentralizowane typu Binance. Korzystając z mojego kodu MICHUZEN dostajecie 150 dni za darmo do korzystania z Zen Pro. Polecam tą aplikację, ponieważ bardzo ułatwia życie, jest bardzo szybka i tania. Sam używam jej już od ponad roku i naprawdę nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Poza tym kończy mi się promocja na giełdzie Bitunix, gdzie możecie otrzymać nawet do $400. Jest to giełda non-KYC, gdzie możecie tradować na futures na dźwigni X125. Jeśli szukacie czegoś pod trading anonimowy, to jest to dość dobra opcja, a mam tutaj promocję depozytową, jak i również tradingową, więc dostajecie bonusy. Akcja trwa do 10 stycznia. Dobrze, a teraz zapraszam na kącik predykcji, wróżenia z fusów popularnych osób i na pierwszym miejscu mamy Briana Armstronga, czyli CEO Coinbase, który w stacji Fox Business twierdzi, że Bitcoin leci na $1 milion. Zapraszam go posłuchać. There's a couple of big tailwinds now which lead me to think that there's a good chance Bitcoin could be at $1 million per coin, by 2030 or so. And that's the relationship between interest rates and stocks. It can always be complex. Like for a long time, people thought these things were positively correlated, and now I think over time people are starting to think of Bitcoin almost like gold or something. It's something people might flee to in times of uncertainty. So it's a hybrid between those two things. But I try not to get too caught up in the short-term trends. What I try to do is look at the long-term trends. And there's a couple of big tailwinds now which lead me to think that there's a good chance Bitcoin could be at $1 million per coin, by 2030 or so. And that's partly it's the regulatory clarity that's emerging. I mentioned the Genius Act, and now with market structure legislation, hopefully getting close, that could be a major moment. We also saw the United States of America now has a strategic Bitcoin reserve. So if the United States government is going to begin holding Bitcoin, I think that's going to be a massive driver of demand, and the rest of the G20 countries will probably follow suit. And then the last thing I'd say is that we saw recently the launch of the Bitcoin ETFs by a number of different firms, and Coinbase is actually powering 80% of the custody for those that are out there. But we're seeing a ton of institutional money continue to flow into Bitcoin now that these ETFs are live. So there's a lot of positive tailwinds for Bitcoin, and I think that there's never going to be more than 21 million Bitcoin ever made in the world, and lots of pools of capital still haven't gotten access to it. So that tells me this thing has a long way to run. I kolejną identyczną predykcją, czyli $1 milion za Bitcoina, dzieli się z nami Paweł Durow, czyli founder Telegrama. Konkretnie powiedział on, że rządy drukują pieniądze jakby nie było jutra, a niestety Bitcoina wydrukować się nie da. Mamy również bardzo dobre newsy z USA, czyli konkretnie z Fedu. Jerome Powell twierdzi, że Bitcoin to cyfrowe złoto. A poza tym Fed dzisiaj o 14 czasu USA będzie mieć jakieś posiedzenie. Nie wiadomo jeszcze co tam powiedzą, ale na rynkach może trochę bujać, także uwaga. A teraz dobre newsy dla holderów
Ethereum, może nie Lambo, ale przynajmniej Ferrari w tym momencie możecie sobie zakupić właśnie za Ethereum, ponieważ firma Ferrari akceptuje Ethereum w USA i Europie. Dodatkowo Bitmain, którego CEO jest Tom Lee, największy byk Ethereum, zastejkowało prawie 350 tysięcy Ethereum, to jest 1 miliard dolarów przez ostatnie 48 godzin. Jeśli chodzi o ten 1 miliard dolarów, to jest tam 0,3% całego supply. Jednak to Ethereum praktycznie zniknęło z rynku, co jest w sumie bardzo byczym newsem. No i to by było na tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pamiętaj sprawdzić linki w opisie. Polecam zaopatrzyć się w portfel sprzętowy Keystone, jak i również używać giełdy BitGet, gdzie możemy cały czas korzystać z różnych opcji zarabiania pasywnego dzięki tokenowi BGB. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgu, subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału i siemanko, pozdrówki, yo!